Witam Was w naszej serii Indoeuropejskie Wędrówki. Ziemowit Krzysztof. Opowiadamy Wam o kulturze Indoeuropejczyków. W poprzednim odcinku mogliście usłyszeć, jeżeli nie obejrzeliście, to koniecznie wróćcie do niego, o tym w ogóle, o kim mówimy, mówiąc o Indoeuropejczykach. Jakie są hipotezy powstania tego ludu, tej kultury, tego etnosu całego. Jakie są podobieństwa językowe i te wszystkie niuanse zostały tutaj właśnie przez Krzysztofa poruszone. A w dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, co było wcześniej przed Indoeuropejczykami, wśród Indoeuropejczyków oraz o tym, co działo się w Europie, do której Indoeuropejczycy dotarli, czy po której się jakoś rozprzestrzeniali kulturowo, czy genetycznie. Czyli prastara Europa, przedindoeuropejska, sprzed ponad 5000 lat. Jak ona wyglądała i jak ona się zmieniła w związku z przybyciem nas, czyli Indoeuropejczyków. Tak jest. Ze mną, moim gościem, jak widzicie, jest Krzysztof. Krzysztof jest indologiem, pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych. Zajmuje się przede wszystkim religią i kulturą Azji Południowej i Azji Środkowej. No, właśnie w czasach historycznych i prehistorycznych. I tutaj będziemy starali się trochę zrekonstruować. Dzisiaj mniej z mojej działki niż ostatnim razem, ale taki obraz właśnie tego, co się działo w ramach kultur stepowych i w właśnie tej starej Europie, o której wspomniałeś, będziemy ten obraz rekonstruować. Gdzie Ciebie można znaleźć, gdyby ktoś był zainteresowany Twoją twórczością? Informacje o mnie oraz o mojej stronie, na której są wszystkie informacje o mojej działalności, są w opisie i tam najłatwiej znaleźć dostęp do jakichś bieżących moich aktywności naukowych i popularyzatorskich. Dokładnie. Bo Krzysztof oczywiście jest naukowcem, który bada te tematy na co dzień. To jest jego zawodowa zajawka. Podziwiam, zazdroszczę. Wspaniały temat. I wracając do tych naszych tematów indoeuropejskich wędrówek. Mamy lud nazwany kulturą grobów jamowych, z angielska Yamnaya, który to sobie ten lud mieszkał na stepie euroazjatyckim, pontyjskim zwanym w starożytności. I ten lud jest uznawany jako przodkowie Indoeuropejczyków. Ogólnie bardzo rzecz ujmując. Tak. Właśnie bardzo dobrze, że powiedziałeś przodkowie Indoeuropejczyków, bo jest uznawany za praindoeuropejczyków. Nie? Bo to też jest tak, że musimy trochę sobie doprecyzowywać te terminy, że Indoeuropejczyków to mamy bardzo wiele różnych grup, które mówią językami indoeuropejskimi. Niekoniecznie muszą genetycznie być ze sobą spokrewnione, co też podkreślamy cały czas, prawda? Że etnos, geny, a język to są trzy zupełnie rzeczy, które mogą iść nie w parze, tylko iść w trójkę, ale wcale tak się dziać nie musi. Tak jak wspomniani Celtowie, którzy mają język indoeuropejski, tak, a genetykę staroeuropejską pewnie, tak? Mamy nie? ten komponent właśnie taki bardzo bliski tam gdzieś już Oceanowi Atlantyckiemu. Do tej tematyki celtyckiej też pewnie w jakimś stopniu, na tyle, na ile ja będę mógł pewnie się wypowiadać, to wrócimy. Ale tak, mamy tę kulturę grobów jamowych, którą uznajemy za taki rdzeń tych praindoeuropejczyków. Dlatego, że tutaj musimy wrócić troszeczkę do tego, o czym mówiliśmy ostatnio, do tego, jak odkrywano tych praindoeuropejczyków. Ponieważ na początku stwierdzono, zauważono, dostrzeżono i zaczęto opisywać podobieństwa w ramach tych różnych grup, między innymi sanskrytu, łaciny, greki, później właśnie języków germańskich i tak dalej. No ale to się działo w wieku XIX i mamy taką rekonstrukcję języka praindoeuropejskiego z wieku XIX. Zaczęto wtedy pisać po praindoeuropejsku, zrekonstruowano bajki, są takie rzeczy. To powstawały cała ta kultura właśnie wspólnoty praindoeuropejskiej w takim życiu intelektualnym epoki się pojawiała. Natomiast na początku XX wieku odkryto, że mamy jeszcze inne języki, które są niepokojąco blisko, ale tylko częściowo. To były m.in. języki Anatolii w dzisiejszej Turcji, z chetyckim na początku, ale też inne, m.in. właśnie język luwijski,
Tam się też pojawia jeszcze kilka innych takich wzmiankowanych, troszkę mniej poświadczonych w źródłach. No i języki tocharskie, o których też będziemy dzisiaj trochę mówić, które mamy poświadczone z kolei z zachodnich tutaj krańców Chin. No i te języki i pasowały, i nie pasowały do tego obrazu. Tak? Nie pasowały do tego obrazu, który był rekonstruowany w oparciu o słownictwo, o którym mówiliśmy w ostatnim naszym tutaj filmiku pierwszym. Nie pasowały do końca do tego stepu, a z drugiej strony miały bardzo wiele cech wspólnych, gramatycznych, fonetycznych z tymi językami. I tutaj pojawia się cały wielki problem tych indoeuropejczyków. Tak, ktoś był wcześniej. Ktoś był się wcześniej, zawsze rozgałęziło. był ktoś wcześniej. Tak. Nie? I dzisiaj będziemy mówić właśnie o tych wszystkich, którzy byli wcześniej, począwszy od, no właśnie zobaczymy począwszy od kogo, ale zaczniemy sobie od tego bardzo właśnie takiego ważnego rozróżnienia na 3 takie etapy. Dobrze, tylko tak, żeby naszym widzom nakreślić to wszystko bardzo czytelnie. Kultura grobów jamowych Tak jest. to jest okres 3300 przed naszą erą, Tak 2500, 700, 600 przed naszą erą. dokładnie, czyli czasy, I to jest nasz punkt wyjścia. kiedy w Egipcie budowano wielkie piramidy, mniej więcej, kiedy już były cywilizacje w Babilonii, w Indusie już jakieś tam były cywilizacje. I tutaj mamy tą kulturę grobów jamowych, naszą indoeuropejską. I ona się posługiwała już brązem. Tak się lubisz utożsamiać z tymi indoeuropejczykami, Tak. naszą indoeuropejską. Tak, Dobrze, dokładnie. nie? Ja tak sobie to tak oddzielam, te wszystkie języki i geny, ale tak, roboczo przyjmijmy, że czujemy się wszyscy rzeczywiście w jakiś sposób indoeuropejczykami, kulturowo, językowo na pewno. Wywodzę to bardzo prosto z mojego zamiłowania do jazdy konnej. To w genach może zostać, tak. No i to właśnie dlatego chcę naświetlić naszym widzom dokładnie to, o czym mówimy o jakichś czasach. I teraz cofamy się, co mogło być przed nimi. Przed tymi kulturą grobów jamowych, właśnie istniejącą najwcześniej od tam 4. tysiąclecia przed naszą erą. Tak, od połowy 4. tysiąclecia przed naszą erą. Właśnie. Co to mogło być wtedy? No. Będziemy mówić o takich 2 ważnych podziałach w tej wspólnocie. Pierwszy podział, który miał miejsce, dotyczył wydzielenia się języków anatolijskich z tej wspólnoty. Czyli była jakaś wspólnota wcześniej i wiemy, że te języki anatolijskie nam się wydzieliły. Ten język chetycki przede wszystkim o tym nam świadczy. I wiemy, że doszło do takiego podziału między tymi językami, które rekonstruujemy, i ja bym je właśnie przypisał do tej kultury grobów jamowych. Często o tym języku się mówi, że on jest core Proto-Indo-European, że on jest taki rdzeniowy, albo że jest classical Proto-Indo-European, że on jest właśnie taki klasyczny, XIX-wieczny. Że wcześniej mieliśmy, on się nazywa indochetycki po polsku chyba najczęściej, mówi się Proto-Indo-Anatolian, mamy różne terminy. Ale mówimy, bo tutaj trochę trudniej nam będzie przypasować to archeologicznie, choć też to spróbujemy zrobić. Mówimy przede wszystkim o rekonstrukcji językowej na razie. Także mamy ten język, z którego wydzieliły się języki anatolijskie, a reszta została. I później była ta kultura grobów jamowych. Tak. No i właśnie, dlaczego wiemy, że one były podobne? Przede wszystkim wiemy, bo mają masę wspólnego słownictwa rekonstruowanego, ale ten opis rzeczywistości jest już nieco zawężony. Skąd wiemy, że taka wspólnota miała miejsce? Przede wszystkim wiemy dlatego, że mamy sporo wyrazów wspólnych, ale widzimy, że zaczęło się to różnicować. Widzimy, że wyrazy zaczęły zmieniać znaczenie. I wyraz na przykład, który pierwotnie oznaczał po prostu wylewać, zaczął oznaczać myć. Wyraz, który oznaczał zanikać, po prostu znikać w ogóle, zaczął oznaczać umierać. Więc mieliśmy takie zmiany semantyczne. Wiemy też, że opisują te języki nieco inną rzeczywistość. No i na podstawie takich naszych szacunków językoznawczych stwierdzamy, że od wydzielenia się tych języków anatolijskich do tego etapu kultury grobów jamowych mogło być jakieś 800-1200 lat. Bliżej pewnie 1200 niż 800. Skoro wiemy, że kultura grobów jamowych, no to jest właśnie tak powiedzmy od początku, tak druga połowa 4. tysiąclecia przed naszą erą, no to wiemy mniej więcej, jaki mamy horyzont czasowy, żeby sobie tych przodków wspólnych właśnie pra-indo-europejsko-anatolijskich szukać. I możemy to robić. Tak.
No właśnie, gdzie? Nie w Anatolii przede O. wszystkim. To jest dla nas też ważne, że tutaj też będziemy mieli do czynienia z migracją. To jest taki pierwszy podział. W międzyczasie mamy jeszcze taki malutki podział, który też musimy uwzględnić i warto sobie o nim powiedzieć. Myślę, że sobie za chwilkę wrócimy do tych podziałów i jeszcze jakoś spróbujemy je nieco tutaj znowu poszerzyć, już gdy będziemy wiedzieć, o jakich kulturach mówimy archeologicznych. Ale między tymi językami anatolijskimi, a tym rdzeniowym praindoeuropejskim wydzieliły nam się jeszcze języki tocharskie. Taka grupa języków, którą mamy poświadczoną właśnie z takich środkowoazjatyckich, zachodniochińskich oaz, Kotliny Kaszgarskiej, i tam właśnie mamy Tocharów, też odkryte języki dopiero w wieku XX i zaczęły nam zmieniać znowu wizerunek i plątać. I one są irytujące, bo one znowu są bardzo blisko tego języka protoindoeuropejskiego znanego z kultury grobów jamowych, powiedzmy, jeżeli sobie założymy te równanie, a z drugiej strony są jednak nieco inne. Czyli część tych zmian między anatolijskim a praindoeuropejskim zaszła w tocharskich, ale część nie. Więc musieliśmy mieć drugi podział. I jesteśmy w stanie coraz częściej stawiać już takie hipotezy na temat właśnie związku czy powiązania tych zmian językowych, które sobie tak w czasie szacujemy, ze zmianami archeologicznymi. No, to znowu zadajemy sobie pytanie, kiedy i gdzie. Wiemy mniej więcej kiedy, że mówimy tutaj o V tysiącleciu, V tysiącleciu przed naszą erą, aż do tego czasu, gdy mamy kulturę grobów jamowych. No i co wtedy nam się dzieje na stepie, co dla nas jest zauważalnego? Przede wszystkim mamy kulturę Średni Stok, która bezpośrednio poprzedzała kulturę grobów jamowych, też jest tam właśnie stepowa, ona jest bardzo ważna, ona jest odpowiedzialna za pewne udomowienie konia, a z pewnością za wykorzystywanie konia do jazdy wierzchem. To taki bardzo ważny element, że już nie tylko koń, który gdzieś jest w otoczeniu, ale że zaczyna być wykorzystywany jako środek transportu indywidualnego. O tym będziemy sobie na pewno mówić oddzielnie, bo kwestia koni jest niezwykle istotna w całej tej naszej układance. Ale mamy też kulturę chwałyńską, która zaczyna przyjmować różne takie formy pośrednie. I to jest kultura, która funkcjonuje przez całe V tysiąclecie przed naszą erą. Mniej więcej z takimi swoimi odnogami i kulturami archeologicznymi, córkami właśnie do czasu kultury grobów jamowych. I to jest kultura, w której udomowiono bydło, najprawdopodobniej na taką powszechną skalę właśnie i zaczęto wykorzystywać je na stepie w charakterze pasterskim. Ale to byli pierwsi, którzy domowili bydło? W dużej mierze tak. Albo upowszechnili jego udomowienie, nie? To zawsze jest problem, czy ktoś tam gdzieś lokalnie nie przyprowadził i nie zostało przy osadzie, ale kiedy zaczęto właśnie to bydło jakoś tak wykorzystywać w sposób, jak ja to mówię, taki powszechniejszy, wielkoformatowy. Więc to jest właśnie taka kultura i też wiemy, że mamy tam sporo takich rekonstruowanych zachowań rytualnych, że mamy coraz więcej jakichś właśnie ofiar z tego bydła i owiec, czy z krów i owiec i to zaczyna być dla nas też zauważalne. No i ta kultura właśnie sobie funkcjonuje w tym całym V tysiącleciu. Możemy ją sobie stawiać mniej więcej znak równości między tą kulturą najprawdopodobniej a tymi Indochetytami, czyli tą grupą, z której dopiero wydzielą się języki anatolijskie, które najprawdopodobniej wydzielają się z tej kultury gdzieś na początku IV tysiąclecia przed naszą erą. To jest moment, kiedy powstaje nam kultura Repino. Z jednej strony zaczynają się przesuwać ludy dalej na wschód, które będą tworzyły języki i grupy tocharskie, a z drugiej strony mamy już wtedy najprawdopodobniej wydzielone właśnie grupy, które będą wpływały na Anatolię, tak? Czyli będą upowszechniały jakieś takie modele kulturowe na terenie Anatolii dalej migrując. No to teraz ci ludzie, którzy z tym bydłem przenieśli się tutaj na południe do Anatolii, napotkali tutaj obróbkę brązu. Stąd oni się tego nauczyli i przenieśli to, oni byli łącznikiem, który przeniósł to na step?
czy niekoniecznie tak musiało być? Wiesz co, nie wiem. Nigdy tego nie śledziłem w sposób jakiś taki bardzo szczegółowy, także też nie chciałbym się tutaj wypowiadać bardzo ekspercko, jeśli chodzi o kwestię metalurgii. Zawsze ona była gdzieś z boku moich zainteresowań. Na pewno duży wpływ, taki trochę wsteczny, właśnie był przez kultury południowego Kaukazu. Że jednak z tego wszystkiego, co się działo na Bliskim Wschodzie, z tych wielkich cywilizacji miejskich, bliskowschodnich, też było oddziaływanie na step, właśnie tutaj przez obszary kaukaskie. I wiemy, że był to zarówno taki zastrzyk genetyczny, jak i w dużej mierze zastrzyk zapewne technologiczny. Także ja tego nigdy nie śledziłem, ale mamy tutaj, powiedziałbym, dobre kilkaset lat do manewrów, nie? Gdzie te kultury mogły oddziaływać z tym, co działo się na Bliskim Wschodzie, tym takim starożytnym Bliskim Wschodzie, i z powrotem wpływać na step. No bo to jest ciekawe, że mamy te wielkie, monumentalne cywilizacje egipsko-mezopotańską wtedy głównie, nie? Mamy równolegle te nasze kultury, wydaje się, bardzo prymitywne na stepie. Mówimy przecież teraz o kulturze neolitycznej tak naprawdę. Miedzi. Już miedzi? Tak. Okay. Chyba jeżeli chodzi o te kultury córki chwałyńskiej kultury, to one są już chyba chalkolit, tak? To czyli miedź. Okej, czyli wchodzą powoli w tak. Metal, ale to wiadomo, miedziane to były ozdoby przede wszystkim, bo narzędzia z miedzi to były bardzo jeszcze liche. Więc mamy tam te wielkie cywilizacje, tu mamy te nasze mało znane. Tam są naprawdę te stanowiska, przecież nie są w setkach te stanowiska tych kultur, tylko jest mało tych stanowisk, nie? Żeby to odszukiwać. I teraz niesamowite jest to, że oni, będąc indoeuropejczykami, to oni zrobili największą karierę na arenie światowej, a nie właśnie tamci Babilończycy czy Egipcjanie. Tamte kultury jak gdyby później, te stare, zanikły, a to Indoeuropejczycy zrobili tą wielką furorę, o której zresztą za chwilę powiemy, jak rozplenili się po całym świecie. I jeszcze właśnie nawet, tak jak wspomniałeś, te zachodnie Chiny, tak. Gdzie tam też już wtedy prawdopodobnie migracja tych ludzi i zasiedlenie tych terenów. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ten sukces Indoeuropejczyków, taki olbrzymi, eurazjatycki, jest myślę bardzo, bardzo ciekawym i skomplikowanym zjawiskiem i byśmy musieli się zastanawiać, jak to się działo i na poziomie językowym, i na poziomie genetycznym, i cała indoeuropeistyka trochę chce na to próbować odpowiedzieć, nie? Czyli połączyć to i pozastanawiać się, czy mamy jedną odpowiedź, nie? Bo może nie mamy. Może w każdym z tej części świata, czyli i w Europie Zachodniej, powiedzmy, i w Anatolii, i w Azji Południowej, mi najbliższej, może to wyglądało inaczej, może były zupełnie inne modele transmisji tego języka indoeuropejskiego. Natomiast bez wątpienia jest tak, i to jest bardzo ważne i ciekawe, że ten punkt ciężkości w pewnym momencie się przesunął, że on rzeczywiście się przesunął z tego Bliskiego Wschodu w dużej mierze na Europę. Tak? A w zasadzie na Śródziemnomorze, może w ten sposób powiedzmy, tak? Bo oczywiście tutaj nadal będziemy mówić o wielkich cywilizacjach indoeuropejskich, ale powstających głównie w obrębie Morza Śródziemnego. No, starożytna Grecja czy Rzym, to też jest istotne. No, zawsze w przypadku tych cywilizacji, no to już historycy Śródziemnomorza się zastanawiają, ile tam było tego indoeuropejskiego substratu, a ile było jakichś rzeczy wcześniejszych, Grecji Minojskiej, Etruskowie, co dali Rzymowi. No to jest masa problemów, nie? Że z jednej strony mamy język i taką tożsamość językową, a z drugiej strony może być tak, że niewiele się w praktyce zmieniało, albo tylko tutaj zmieniała się jakaś wizja polityczna czy sposób zarządzania. Ja myślę, że w ogóle tutaj kluczem będzie trochę wnikanie Indoeuropejczyków w te struktury polityczne, w struktury władzy, że nie zmieniało się tak wiele na poziomie ludności, chociaż ten transfer genetyczny jest zauważalny, ale to przede wszystkim było jakieś takie przekazywanie wizji świata, struktur społecznych, może w dużej mierze w konsekwencji, i to jest na pewno dla nas wtedy zauważalne.
A na pewno bezpieczniej jest mówić o tego typu zmianach, nie? Niż po prostu takim typowym najeździe, że przejmujemy władzę i od dzisiaj wszyscy żyjemy po indoeuropejsku, nie? Tak, ale to o tym powiemy w kolejnym odcinku. Stricte Tak, o kulturze. tak, o indoeuropejskiej. społeczeństwie, o rodzinie, Właśnie. w armii. No dobra, no to mamy tutaj anatolijski odłam i mamy tocharski odłam, że tak powiem. Tak, znaczy mamy ten wspólny, jeszcze przed grobami jamowymi, jeszcze trochę wcześniej, może właśnie ten Sredni Stok, może ta kultura Repino, czyli takie właśnie obszary, gdzie jeszcze nie jest klasycznie praindoeuropejsko, ale już nie jest wspólnie z Anatolią. Mhm. I to jest taki bardzo ważny moment, w którym odrywa nam się znowu grupa, która później daje nam osoby używające języków tocharskich. To też może sobie zaznaczmy i przypomnijmy po raz kolejny, że my, gdy mówimy sobie na przykład o językach anatolijskich, to nie oznacza, że to są języki, które powstały w Anatolii, tak? To są języki, które mamy poświadczone z terenów Anatolii. Tak samo z tymi tocharami nieszczęsnymi. Tocharowie to jest lud, który znamy z pierwszych wieków naszej ery, z przede wszystkim Kotliny Kaszgarskiej, czyli dzisiejszego terenu zachodnich Chin, ale to jest obszar bliższy oczywiście Azji Centralnej niż Azji Wschodniej. Lud, który wykorzystywał kilka języków, z czego 2 albo 3 mamy. Tocharski A i tocharski B, tak się o nich najczęściej mówi. Tocharski A jest wschodni, B jest zachodni. To są języki, które znamy z dosłownie tysięcy dokumentów. Tak? To nie są jakieś rzeczy z pojedynczych inskrypcji, tylko mamy całe takie mikrobiblioteki, czy nawet czasami nie mikro, biblioteki, które mamy i dlatego te teksty są coraz częściej wykorzystywane do rekonstrukcji różnych zjawisk. No i mamy takie języki w półmetku, nie? Takie języki, w których już wiele tych zmian zaszło w stosunku do języków anatolijskich, ale nie wszystkie, nie te, które mamy w tej wspólnocie łacińsko-grecko-sanskrycko-germańskiej. Na przykład w tym momencie pojawia się rodzaj żeński, którego w językach anatolijskich nie ma, co też mówi nam bardzo ciekawie, znaczy bardzo dużo rzeczy o sposobie patrzenia na świat tych pra-indo-anatolijczyków czy indochetytów, nie? Że tam były w zasadzie 2 formy rzeczowników, czy 2 rodzaje rzeczowników, ożywione i nieożywione. I to był ten podział, nie? A nie dopiero później te ożywione zaczęły się dzielić na płeć biologiczną i to zaczęło być wykorzystywane w języku, czy widoczne w języku. No i mamy tych tocharów. Sama nazwa jest dosyć pewnie nieadekwatna, bo pewnie odnosiła się do innych ludów, nie do tych samych tocharów i nie do końca wiemy, jak oni sami siebie tam określali, pewnie znacznie bardziej regionalnie. No ale to jest bardzo ciekawa grupa, która też się właśnie wyłoniła gdzieś tam pewnie trochę przed Jamnają, tak? Więc to jest taki element bardzo dla nas ciekawy. Tak? Więc możemy sobie sporo rzeczy powiedzieć i przynajmniej postawić takie hipotezy dotyczące tego, co było przed tą kulturą grobów jamowych. Mamy ten etap wspólny z Tocharczykami, etap wspólny z Anatolią, no a niektórzy nawet starają się patrzeć jeszcze bardziej w przeszłość, czyli zastanawiać się na temat wspólnoty indouralskiej. Indouralskiej, czyli z kim byśmy byli wtedy razem w grupie? Z Ugrofinami? Tak. Tak. To wynika z tego, że już w XIX wieku zauważono, że te podobieństwa językowe są. One oczywiście są na o wiele takim głębszym poziomie, nie? Tego się nie da zazwyczaj zobaczyć z poziomu, nie wiem, znajomości języka polskiego i węgierskiego, ponieważ tutaj musimy porównywać praindoeuropejski i protouralski, nie? Ze sobą, które niekoniecznie muszą przypominać to, co widzimy dzisiaj. Okay. Ale co jest ważne, bo na początku stwierdzono, blisko, jedno i drugie Eurazja, nie? Dlaczego mieliby sobie słów nie pożyczać na określenie różnych rzeczy? No ale właśnie chodzi o to, że to są nie tylko słowa, że również mamy spore podobieństwo, gdy chodzi o końcówki gramatyczne przypadków w tych rekonstruowanych protojęzykach i w rzeczy, której zasadniczo się nie zapożycza, a która w języku trwa bardzo mocno, czyli w zaimkach osobowych.
ja, my, wy, oni i tak dalej, nie? Że to są te słowa, które no, nie ulegają takiemu prostemu zapożyczeniu, że jak przyszliśmy na tę rzekę, nad tę rzekę, to ci, co tutaj byli, nam powiedzą, jak się ta rzeka nazywa, nie? No to okej, to wiadomo, że zapożyczymy. Ale to są rzeczy znacznie głębiej w języku trwające. Także mamy taką wspólnotę właśnie indouralską, która też jest taką hipotezą naturalną, wydawałoby się, ale już o wiele trudniejszą do wykazania, czy do powiedzenia już czegokolwiek konkretnie na temat szczegółowych jakichś elementów języka, czy realiów, w których ci Indouralczycy mieli żyć. No właśnie, bo to mówimy już 7000 przed naszą erą, 6. 7000 przed naszą erą mniej więcej możemy stwierdzić, tak na podstawie jak tam się wszystko układało, to osoby mądrzejsze od nas stwierdziły, że to jednak jest Ural, że akurat tutaj mamy do czynienia z taką dosyć precyzyjną określeniem, że to są okolice Uralu, ale nie wiadomo, czy na zachód, w stronę Wołgi, czy na wschód, w stronę, co tam jest, Jenisej, Ob, No, tak? dalej, tak. Tak, więc tak to wygląda. I tutaj byśmy mniej więcej byli w tym okresie, w tym miejscu. To jest niesamowity w ogóle region. Dzisiaj nam się wydaje, że to jest totalna dzicz i tak dalej. A tam to się jest wszystko taka działo. kolebka Tam się ludów. wszystko działo. Wszystkich. Mongolskich, Dokładnie. jakichś właśnie uralo-altajskich, wszystkie te ludy turkijskie. Scytyjskie. Tak, Tam tak, też tam tak, jest cała tak. ta Dolina Królów scytyjska. tak. Zresztą nawet też nie wiadoma jest do końca geneza Chińczyków, tak? Chińczyków Han i innych grup etnicznych chińskich. One też migrowały, nie? To nie jest tak, że to jest jakaś wspólnota, która tam jest, nie wiem, paleolityczna, tak? Według tych standardów. Także tak, no to jest obszar, gdzie wszystko się działo. To była taka autostrada świata, nie? Całej Eurazji. No, była autostrada, a tam była niesamowite właśnie miejsce, kurde, wykluwania się kolejnych etnosów. Etnosów. Jakby wychodziły spod ziemi i rozpowszechniały się po świecie. I Tak, kolejne gdzieś po tutaj 500 właśnie, latach, tak, kolejne- na obszarze właśnie południowej Syberii, nie? Gdzieś tutaj tej części południowej Syberii, Kazachstan, południowa Rosja, te wszystkie rzeki, które dla nas są tylko jakimiś takimi nazwami geograficznymi i kojarzymy, że tam załamanie jakiejś Wołgi czy czegoś, to ładnie wygląda, bo step i trochę lasu. A rzeczywiście to były miejsca, gdzie rodziła się i Europa, i Azja, i dopiero potem migrowała gdzieś dalej. To musiały być bardzo silne etnosy w takim znaczeniu no, potencjału kulturowego, nie? Że byli w stanie migrować i byli w stanie te wzorce jakieś kulturowe, językowe, etniczne narzucać tym społecznościom bardziej osiadłym, rolniczym, pewnie rzeczywiście, które funkcjonowały na skraju tych z kraju Eurazji, nie? No bo umówmy się, że Europa z perspektywy całej Eurazji jest malutkim półwyspem na północy. Tak. Dokładnie. No właśnie. I teraz dla nas oczywiście ta Europa jest w naszym serduszku i tak dalej, bliska nam. I teraz powiedzmy o tym, że mamy starą Europę przedindoeuropejską, która wyglądała inaczej i była trochę, można powiedzieć, zapóźniona w stosunku do Indoeuropejczyków i przyszli Indoeuropejczycy i jakie innowacje tutaj wprowadzili, jak odmienili tą Europę. Ta kultura starej Europy na pewno była inna. Na pewno była inna. No to pytanie o zapóźnienie jest bardzo zasadne. No pytanie, jak będziemy sobie chcieli to w słowa dobierać. Na pewno model życia starej Europy okazał się mniej opłacalny po prostu. Nie? To ja się nawet tam zastanawiam, czy to możemy mówić o jakimś zapóźnieniu technologicznym. Pod pewnymi względami tak, no bo chociażby to użycie konia, upowszechnienie brązu, tego typu rzeczy. Wiesz, to nie musiało być zapóźnienie bardzo technologiczne, ale mogło być bardziej zapóźnienie kulturowe, organizacyjne. Właśnie organizacyjne, nie? To znaczy, że pewne modele życia społecznego, które nagle przychodziły ze stepu, okazywały się po prostu bardziej efektywne, bardziej skuteczne i lepiej to funkcjonowało. Ja się na tym nie znam i nie będę tutaj szalał z tymi teoriami, ale nie bez znaczenia są zmiany klimatyczne. Zmiany klimatyczne, które wtedy też zachodziły, no zawsze zachodziły, ale zachodziły w Europie dosyć w istotny sposób wtedy i no, okazywało się prawdopodobnie, że dochodziło do takich zmian, że coraz bardziej opłacała się gospodarka pasterska, że niektóre miejsca rolniczo już nie były tak super opłacalne, że właśnie ten model nieco bardziej
nieco większej mobilności, czy w ogóle wykorzystywania zwierząt w większym stopniu był ważny. No właśnie, bo mamy tutaj tych neolitycznych jeszcze rolników, którzy naprawdę w rolnictwie się wyspecjalizowali bardzo mocno i czuli się w tym bardzo pewnie. Mamy też kulturę na terenie dzisiejszej Ukrainy trypolską, gdzie przecież ogromne osiedle, ale to była kultura rolnicza w dużej mierze, prawda? Tak. Że byli w stanie wyżywić to wszystko. I to wszystko zanika właśnie później. Zmiana klimatu powodująca, że to rolnictwo staje się mniej opłacalne, trudniejsze do utrzymania tych społeczności i nagle przychodzą nowi ludzie I mają inny pomysł i na. pomysł na życie, nie? Tak, dokładnie. Tutaj musimy sobie wrócić do tej romantycznej wizji, która no, zależnie od etapu w nauce ona trochę wychodzi na wierzch, trochę jest przykrywana, czyli tej takiej realnej opozycji między Indoeuropejczykami a starą Europą. My mówiliśmy sobie o tej Gimbutas, która właśnie bardzo promowała taką megalityczną, żeńską, wielkoboginiową Europę Tak. i ten step taki mieczowo-męsko-konny, tak? I pewnie w dużej mierze tak było. To znaczy, na pewno ten mit jednej megalitycznej Europy jest nie do utrzymania, ponieważ było takie przekonanie przez długi czas, że Cywilizacja taka to była europejska, wielka nie? cywilizacja staroeuropejska, że megality, że być może w ogóle jeden język, taki właśnie, zaraz będziemy mówić, taka łacina neolityczna Europy. Tego nie możemy utrzymać. Widzimy, że po prostu zróżnicowanie regionalne tych kultur jest zbyt duże. I z poświadczonych śladów języków paleoeuropejskich, czyli tych przedindoeuropejskich języków Europy, wiemy, że one też były zróżnicowane, nie? Że to nie była jakaś lingua franca, że tam od Szkocji tak, po Sardynię mówili wszyscy tak samo. Wiemy, że tak nie było. Natomiast no, na pewno to się upowszechnia. Tutaj bez wątpienia ogromne znaczenie oddzielnie eksplorowane, gdy będziemy sobie mówić już właśnie o tych wędrówkach Indoeuropejczyków w różne kierunki, to temu się przyjrzymy, ale ma kultura ceramiki sznurowej. Taka właśnie bardzo specyficzna, z pewnością znacznie bardziej agresywna, przynajmniej jeżeli chodzi o część swoją kultura, gdzie mamy do czynienia z transferem genetycznym po linii męskiej, tego genu stepowego, to jest bardzo widoczne. Tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, ta kultura grobów jamowych była taka miękka bardziej w kontaktach, natomiast tutaj rzeczywiście dochodzi do jakiejś tam inwazji, czy też takich, powiedziałbym, militarnych częściowo przynajmniej podbojów. No właśnie, teraz ustrukturyzujmy to Tak. znowu. Czyli mamy kulturę ceramiki sznurowej, która jest pierwszą inwazją na Europę Indoeuropejczyków. Znowu pytanie, jaką Europę, nie? Czy północne Bałkany, Tak, czy tak. Ukraina to Europa? Tylko pierwszą inwazją, ale nie w sensie nawet właśnie militarnym, tylko na Tak, pewno my sobie tak, pierwszym cały czas o tym wejściem powtarzamy. ich na ten teren. I kiedy to właśnie nastąpiło też, powiedzmy od razu, żeby to też zlokalizować sobie w czasie. To jest trzecie tysiąclecie. Końcówka Naszą czwartego, Mhm. trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Trochę tak jak kultura grobów jamowych, nie? Że to mniej więcej działo się tak samo. Pytanie, które te kultury graniczne, stare, młode będą jeszcze zaliczane do tego, a które nie. No i wtedy rozbijana jest rzeczywiście ta stara Europa, zaraz sobie ją trochę scharakteryzujemy, ale tak w zasadzie w ciągu 200-300 lat się okazuje, że wszystkie te kultury znikają, że nie mamy jakiegoś współwystępowania kultur, nie? Że nagle pojawia się ceramika sznurowa, bam, wszystko nam zaczyna znikać i jednocześnie widzimy, że mamy w badaniach genetycznych mamy ten komponent żeński staroeuropejski, który zostaje i bardzo silnie wyrażany właśnie ten element stepowy, dziedziczony po linii męskiej. To by świadczyło w bardzo prosty sposób o tym, że mogła być grupa wojowników na koniach, która przybyła, zamordowała mężczyzn, a kobiety sobie wzięła i stworzyła z nimi rodziny. I to jest bardzo duże uproszczenie, ale myślę, że słuszne, tak? To znaczy w tym sensie, że to jest taki model, który pewnie miał masę wariantów, odstępstw i tak dalej i często było tak, że nie wiem, nie wszystkich mężczyzn wybijano, tak? Przywożono wiele kobiet ze sobą później, też ze stepu, bo to też jest widoczne, nie? Że mamy kobiety stepowe wędrujące bardzo długo
co świadczy o tym patrylokalizmie, że po prostu się szło do rodziny czy do klanu męża. Ale tak, no, myślę, że możemy sobie tak to w uproszczeniu na potrzeby tutaj naszego dzisiejszej rozmowy powiedzieć, że to jest na pewno migracja, w której ten element inwazji, w ten element siłowego przejmowania terytorium i społeczności był obecny. Pytanie, jakie proporcje, nie? Ale był obecny na pewno. Czyli na terenie Polski, nie tylko Polski, bo ona sięgła dalej na zachód, pojawiła się kultura ceramiki sznurowej. W tym przypadku dosyć mocno widzimy, że tu był nie tylko zmiana sposobu gospodarowania, ale też nowy etnos, bo to jest genetycznie już widoczne. I kogo oni zastali na terenie starej Europy, kiedy przybyli tutaj? Kogo oni najeżdżali? Tutejszych, tak? Tutejszych. Oczywiście nie mamy języków, nie mamy tekstów, więc trudno jest nam powiedzieć cokolwiek na temat ich tożsamości. No ale rekonstruujemy sobie takie rzeczy. Przede wszystkim mamy trochę takich języków, które gdzieś tam pozostawały, a przynajmniej w naszej perspektywie już czasów historycznych, a nie prehistorycznych są widoczne. Taką żywą skamieliną, chcielibyśmy powiedzieć, jest na pewno język Basków, który uznaje się za jeden z języków waskońskich, jakichś tam paleoiberyjskich, różne mamy terminy. No i to mógłby być taki język, który tutaj funkcjonował. Etruskowie. Czyli myślisz, że baskijski funkcjonował na jakimś dużym obszarze? Coś, co było proto jakoś tam baskijskie, mogło być, nie? I pytanie, czy to wychodziło poza Półwysep Iberyjski, czy nie. Ja się na tym nie znam, więc nie będę tutaj starał się przesądzać, bo to jest daleko już od mojego obszaru badań, ale mamy takie hipotezy, to jest tak zwana właśnie hipoteza substratu waskońskiego, że rzeczywiście te języki sięgały przez cały ten obszar Półwyspu Iberyjskiego i później na Wyspy Brytyjskie aż, czyli całe zachodnie wybrzeże Europy Atlantyckie byłoby objęte nimi. No, mamy zatem taką również możliwość, że to był obszar bardzo tutaj zróżnicowany językowo i mamy hipotezę waskońską mówiącą o tym, że właśnie ten prajęzyk, z którego język baskijski się wywodzi, był wykorzystywany, albo te języki były wykorzystywane na całym obszarze zachodniego wybrzeża Europy, całym tym atlantyckiej części, czyli od Półwyspu Iberyjskiego aż po Wyspy Brytyjskie. Mamy tam sporo takich języków, które dotrwały do czasów rzymskich i Rzymianie wiedzieli o tym. I są inskrypcje w tych językach, w takich różnych dziwnych systemach, wariantach pisma. Tutaj toczą się oczywiście spory, czy oni sobie to pismo wynaleźli, czy zaadaptowali coś, co i tak było w Śródziemnomorzu wykorzystywane. Ale mamy te inskrypcje takie staroiberyjskie. I mamy te języki, które ze źródeł rzymskich znamy, które przetrwały przede wszystkim w imionach bogów, których Rzymianie tam przywołują, w nazwach geograficznych, w imionach własnych. I zresztą to nam pokazuje w dużej mierze, w jakich sferach to słownictwo staroeuropejskie dotrwało do dzisiaj, ponieważ ono miało swój wpływ na języki indoeuropejskie i ten wpływ dotyczy przede wszystkim nazw geograficznych, nazw rzek, cieków wodnych, gór, częściowo jakichś tam imion własnych albo jakichś pojedynczych imion teonimicznych, czyli imion bóstw albo jakichś słów pochodnych. I to jest widoczne. Wiele takich ludów mieliśmy, bo mieliśmy ludy ugrofińskie na północy, które nie są indoeuropejskie, ale nie są też z tej starej Europy. Powiedzmy, że jak już wiemy, tak, przed chwilą mówiliśmy, oni też są stepowi gdzieś tam pierwotnie. Ale z tej starej Europy mamy właśnie te wszystkie języki iberyjskie. Tutaj niektórzy mówią, że w ogóle w dużej mierze one mogły mieć wpływ na tą całą wielką cywilizację celtycką, bo myślę, że można tak mówić o Celtach w momencie, kiedy oni obejmowali większość Europy. No, oczywiście. Także mamy tutaj wpływ być może tego typu. Mamy Etrusków, wpływ na rzeczywistość rzymską. No, mamy trochę takich języków, o których wiemy, że były, bo Indoeuropejczycy odnotowali ich obecność w swoich tutaj tekstach czy pozostałościach. I bardzo często ta bliskość, czy ten w ogóle element staroeuropejski jest wykorzystywany w jakichś takich teoriach, które dzisiaj nie do końca
są akceptowane, ale które możemy w dużej mierze łączyć w taką teorię ciągłości paleolitycznej, nie? Czyli mamy takie przekonanie, że w zasadzie nic się w Europie nie zmieniało i że te języki indoeuropejskie to wyewoluowały jakoś regionalnie tutaj w Europie i nawet gdy przyjmuje się ten element indoeuropejski, to bardzo często poszczególne z tych grupy indoeuropejskie chce się wyłączać albo poddawać jakimś olbrzymim wpływom językowym. Niektórzy mówią, że właśnie języki germańskie ulegały takim wpływom, dlatego są inne, że języki celtyckie ulegały takim wpływom, dlatego są tak bardzo inne, że na przykład w Skandynawii mieliśmy duży ten element ugrofiński, który kształtował języki germańskie, które tam się wykształcały. No, prawda jest pewnie pośrodku i kwestia stopnia, ale często przywołuje się ten element właśnie wpływu tych języków przedindoeuropejskich. Tylko pytanie, ile go chcemy w naszej teorii umieścić. No, jeżeli chodzi o właśnie Ugrofinów i Germanów późniejszych, to rzeczywiście to pasowałoby, bo Ugrofinowie przyszli wcześniej, ale oni przyszli północą. I oni tam sobie Sami przyszli, tam wszystkie te tak. samijskie jakieś grupy. I oni być może nawet całą tą Skandynawię zajęli, a dopiero później sznurowcy i dalej poszli przez Danię i od południa Tak, tutaj weszli. Tak, i był miks, no Tak. był miks, jak zwykle. Jak zwykle. Także mówię, tutaj zawsze jest kwestia proporcji. Nie? Ja bardzo nie lubię jakiejś takiej właśnie, myślę, że to wybrzmiewa cały czas, takiej teorii jednocześnie językowo-etniczno-genetycznej dominacji, bo po prostu tak świat nie działa, że nagle nam wpadnie, nie wiem, kilka tysięcy mężczyzn i nagle cały świat się zmieni. Tak? To myślę, że jest bardzo takie upraszczające. Więc pewnie tam zachodziły bardzo różne procesy. Nie? Zresztą same te kultury, które mamy starej Europy, one często płynnie przechodzą w te kultury, które nagle się okazuje, że już są indoeuropejskie. Taką fuzją kulturową jest ta kultura ceramiki sznurowej. Tak widzimy w przypadku tych tak zwanych kultur dunajskich, naddunajskich, które tutaj było ich bardzo, bardzo wiele, obejmowały również tereny Polski, różne przejawy tych kultur. Tak, bardzo one były sophisticated, czyli Wyrafinowane, nie? I nawet wiele osób w Polsce chciałoby wierzyć, że my pochodzimy od tych naddunajczyków. No tak, i że w ogóle język indoeuropejski może od nich wywodzić się, Tak. nie? Więc to jest widoczne, no bo to były bardzo potężne kultury, inne niż te kultury stepowe, ale bardzo, bardzo potężne. Myślę, że taki złoty wiek starej Europy przypada na tam, nie wiem, 5000 przed naszą erą do 3500 przed naszą erą, czyli w zasadzie bezpośrednio przed tym, jak tutaj ta ceramika sznurowa i ten genowy element stepowy się nam pojawia. I możemy nawet powiedzieć sporo na temat tej dawnej Europy bez zakładania jej jakiejś takiej monolitycznej struktury, nie? Że to nie jest tak, że oni byli identyczni, mówili tym samym językiem, ale jednak byli pod bardzo wieloma względami podobni, czyli przede wszystkim dominacja rolnictwa, z jakimś tam mniejszym, większym elementem zbieraczo-łowiecko-rybackim, ale przede wszystkim dominacja rolnictwa, no osiadły tryb życia tutaj, to nie jest step, więc to jest rzecz oczywista. Mniejsze rozwarstwienie społeczne, gdy będziemy sobie mówić o konkretnych już realizacjach indoeuropejskich kultur, to będziemy widzieć, że tam to rozwarstwienie społeczne się pojawia, nie? Że mamy pierwszy wśród równych, ale nie wszyscy należą do tych równych. I to jest bardzo ważny element. Także tutaj na pewno mieliśmy mniejszą rozpiętość taką hierarchiczną tej społeczności. Ale też widzisz, mamy tych, dobra, dunajskich, ale też widzisz, ludziom się bardzo źle kojarzy to, co ty ciągle mówisz, kultura stepowa, bo bardzo często ludziom się to kojarzy z późniejszymi najazdami ze stepów. Barbarzyńców stepowych. Tak, już później na przykład bardzo często ludziom się kojarzy kultura stepowa, to znaczy kultura turecka jakaś, albo kultura wręcz mongolska, czyli bardzo zła w naszym odczuciu. I jak my mówimy o tym, że kultura stepowa, to ma to złe konotacje. Także trzeba to bardzo mocno też powiedzieć tutaj, że mówimy o kulturze stepowej jeszcze przed Turkami w ogóle. Tak, Kiedyś nie było wykształconych dokładnie ludów tureckich nawet, nie? Tak, i my mówimy zresztą o kulturze stepowej, która, tak jak powiedzieliśmy sobie, ona się rozprzestrzenia
pewnie stosunkowo szybko, ale to nie jest kwestia jednego najazdu, nie? To tu mamy cały ciąg kultur stepowych, które w różny sposób wchodzą w interakcję i z Europą, i z Bliskim Wschodem, i z Kaukazem, i z tym, co się działo w Anatolii, bo w Anatolii też mieliśmy ludy nieindoeuropejskie. Tam też mamy nazwy geograficzne przedanatolijskie, czyli jakieś bardzo, bardzo, bardzo inne. Także tutaj też musimy rzeczywiście mieć na uwadze, że tych modeli rozprzestrzeniania się indoeuropejskości musiało być bardzo wiele i one czasami miały wymiar pewnie siłowo jakiś taki militarny, ale nie zawsze tak być musiało. W związku z tą taką wspólnotą, tak, z posiadaniem wielu wspólnych cech przez te ludy, też często, tak jak wspomniałem, mówiliśmy sobie o takiej jednej starej Europie. I takim argumentem również częściowo za tym, choć myślę, że jest to duże uproszczenie tego obrazu, bo już wiemy, że tak nie było, że ta Europa przedindoeuropejska nie była monolitem, jest występowanie na dosyć znacznym obszarze dziwnych symboli. To jest, czasami się mówi, że to jest pismo staroeuropejskie. Ono jest związane z kulturą Wincia na terenie tutaj bałkańskim i jest to materiał dla nas bardzo dziwny, ciekawy, ponieważ on kończy się wraz z pojawieniem się tych kultur stepowych, natomiast mamy do czynienia z dużą ilością pseudoinskrypcji, tak? Quasi-inskrypcji, jakichś takich ciągów znaków, w których niektórzy chcieliby widzieć przejaw pisma. Jeżeli tak by było, to byłoby to najstarsze pismo na świecie. Także to jest rzecz dla nas istotna. No, ale w tym przypadku myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym i raczej mamy do czynienia z takim protopismem, nie? No właśnie, i tu jest znowu pytanie, jakie lubisz, jak zdefiniujemy pismo? No właśnie, Bo czy jeżeli są to 3 znaki, które już zapamiętują cokolwiek na przyszłość, no to można... To nie jest pismo. Pismo to będzie odwzorowanie fonetyczne konkretnego języka. Tak byś definiował. Okay. Tak? Czyli pismo musi zapisywać jakiś język. Jeżeli my się umówimy, i ja, i ktoś, kto nie mówi tym językiem co ja, tylko nie wiem, Koreańczyk, się w jakiś sposób umówimy za pośrednictwem osoby trzeciej, tak, że nie wiem, trójkąt będzie oznaczał dzień, a kwadrat będzie oznaczał noc i będziemy sobie to wykorzystywać w komunikacji, no to nie jest pismo, to jest piktogram, to jest symbol, który niesie znaczenie, ale no nie odpowiada ani mojemu słowu na noc, ani na dzień. I myślę, że z tym trochę tak jest, nie? Ja bym obstawiał, ale nie jestem specjalistą, ale bym tak sobie zakładał, że to może być właśnie takie protopismo, pismo, które może oznaczać, znaki, które mogą oznaczać przynależność, czyli posiadanie jakiegoś obiektu przez kogoś, bo to często są rzeczy związane z ceramiką, nie? Czy tam jakieś miseczki, talerzyki, czyli należące do kogoś, jakieś pojemniki na coś, należące do kogoś, albo zawierające coś, tak? Że to są rzeczy typu handlowego, zresztą często się mówi, że w ogóle pismo się w ten sposób rozwinęło, nie? Z symboli kupieckich na Bliskim Wschodzie. I to jest taki pomysł. Wynika to z tego, że my mamy bardzo niewiele, są takie, ale jest ich bardzo niewiele, tych inskrypcji, które zawierają dużo znaków. Najczęściej jest to jeden znak, czyli jest to... takie logo, marka. No jakieś logo, marka może coś takiego być, nie tak jak branding jakiś, nie wiem, krów w Teksasie czy coś takiego. Tak sobie kojarzę. Więc to tak działa. Zresztą podobne zarzuty są w stosunku do pisma Doliny Indusu, że tam też mamy bardzo niewiele długich ciągów znaków. W związku z tym nie jest do końca jasne, czy to w ogóle było pismo, że może to też jest tylko jakieś tam wyrażanie treści, ale nie oddające języka, nie? Ale mamy to. Ale to, czy to było ostatecznie pismo, czy nie, to moim zdaniem jest nieco wtórne, poza tym, że kluczowe to wtórne, w stosunku do tego, że to jest coś rozprzestrzenionego i powszechnego nieco ponadregionalnie. To znaczy w regionie, ale dosyć dużym. I sam fakt, że mieliśmy ponadregionalny system znaków, które się powtarzały w różnych miejscach, w różnych stanowiskach, no to myślę, że to już nam pokazuje, że to była wspólnota bardzo rozwinięta, jeżeli chodzi o jakieś właśnie kontakty handlowe, czy wymianę informacji między sobą, że nie możemy myśleć o jakichś takich kulturach wyspach, nie? Które sobie funkcjonowały oddzielnie. Tym bardziej, że w ogóle dla starej Europy, o ile mi wiadomo, z mojego laickiego punktu widzenia mamy poświadczony handel dalekosiężny między różnymi krańcami Europy. Ja właśnie na to chciałbym zwrócić teraz uwagę, że niestety ludziom dzisiaj wydaje się,
że to, co było w starej Europie, nawet mówimy 7000 lat temu, że to było straszliwie prymitywne, że jak ludzie słyszą, że to był neolit, co, że kamień, no to nie, to straszne prymitywy. To w jaskiniach, No no. prawie że, prawda, że skóry, i z kamieniem. Mhm. Absolutnie, przecież to zupełnie inaczej wyglądało. To były bardzo rozwinięte społeczności z bardzo rozbudowanymi kontaktami właśnie społecznymi, wymianą handlową bardzo dalekosiężną. Która sięgała w zasadzie Egiptu, Mezopotamii, te rzeczy się znajduje, nie? Dokładnie, są właśnie znaleziska z Egiptu nad Dunajem i w drugą stronę też. I tak samo na tym się nie kończyło wcale, przecież oni dalej przez Europę, właśnie nawet do tej Szkocji, Irlandii już wtedy też, tam też przecież te megality budowano. Tak. Też, żeby takie nawet megality wybudować, to musiały być bardzo zorganizowane społeczności. Tak, które nie, się- to nie jest tylko kwestia tego, czym to przetargać, ale że trzeba po prostu rozwiązań społecznych do czegoś takiego. Że po pierwsze No. wymyślić, żeby to zrobić, po drugie zwołać ludzi, po trzecie mieć ogromne nadwyżki, które pozwolą na realizację tego projektu i po czwarte tam wchodzi niesamowita wiedza inżynieryjska, która pozwala te budowle wybudować, bo to są rozwiązania, które dzisiaj badacze robią, kurczę, no jak oni na to wpadli, żeby tak sprytnie te kamienie połączyć na przykład, nie? Mhm. Więc ja właśnie chciałbym zwrócić na to, że to była bardzo rozwinięty świat, że przecież to byli tak samo homo sapiens sapiens jak my, ludzie z tą samą inteligencją, tylko operującymi trochę innych środowisk. Innym zasobem, no innymi zasobami, Tak, tak. i I z to- innym doświadczeniem, ale tak. I to, że oni używali kamiennych narzędzi, nie świadczy o tym, że nie mieli nawet, trochę może popłynę tutaj mocno, ale jako lingwista możesz się ze mną zgodzić, nawet mogli mieć swoją literaturę mówioną. Oczywiście, że mieli. Właśnie. I jakbyśmy kiedyś mieli więcej czasu i nie zajmowali się praindoeuropejczykami, to jest taka szalona teoria, ja ją tylko tutaj wrzucę, która jest jakby rozpropagowana przez jednego z najwybitniejszych współcześnie żyjących filologów, wybitnego sanskrytologa, Michela Witzela z Uniwersytetu Harvardzkiego, który napisał taką książkę The Origins of Words Mythologies. Mythology chyba tam jest pojedyncza liczba. I on tam rekonstruuje cały taki wielki, jeszcze przedindoeuropejski, przedindouralski, przeduralo-altajski zestaw mitów. Taką właśnie pierwszą historię. I stara się zrekonstruować, dlaczego ta historia odniosła taki sukces i jak bardzo ona różni się, ta taka jego laurazjatycka historia, od historii, które mamy właśnie w Afryce subsaharyjskiej, w Australii, w części Ameryki Południowej. Chociaż tam chyba akurat on też ich tam jakoś wrzuca do tej laurazjatyckiej rzeczy. Ale tak jest, nie? Że w dużej mierze te historie, które my opowiadamy, to my cały czas opowiadamy te same historie, ale ktoś pierwszy raz je musiał mimo wszystko przy tym ognisku opowiedzieć, nie? I to jest ten sam mózg, to jest ten sam Tak. mózg. To jest też, ja akurat bardzo dużo zajmuję się religioznawstwem ewolucyjnym, czyli właśnie tym, jak w zasadzie różne wierzenia religijne trwają, jak się rozprzestrzeniają, które się opłacają i dlaczego niektóre wierzenia trwają, a inne porzucamy. I to jest, wiesz, coś, na co też my cały czas zwracamy uwagę, że ci ludzie oczywiście myśleli trochę inaczej, ale to, tak jak powiedziałeś, to jest ten sam mózg. My mamy mózg z epoki kamiennej. On się nie zmienił strukturalnie, tam nic nam nie ubyło, nie przybyło. W związku z tym mamy takie same możliwości poznawcze. No, zmieniło się środowisko i to, że możemy wykorzystać telefon, który jest w zasadzie narzędziem niesamowicie zmieniającym nasze funkcjonowanie w świecie, ale mamy ten sam zasób poznawczy i to były społeczności, które utrzymywały kontakty, które miały świadomość wielu podobieństw, wchodziły w interakcje. Zresztą im dalej jest w przeszłość, tym my zazwyczaj mówimy o zupełnie większych takich rzędach lat. Nie? To są kultury, które trwały, my mówimy kultura, która trwała na przykład, nie wiem, przez 700-800 lat. Nie? I przez ten czas naprawdę dużo rzeczy może się wydarzyć i dużo trwałych więzi ponadregionalnych, handlowych można powykształcać. Także to nie były prymitywne społeczności. Nie? I chociażby te mega budowle, też niektóre z nich prawdopodobnie były grobowcami dla kogo? I to zawsze jest pytanie. Jak To znaczy, wielkich władców, tak, nie? to znaczy zawsze jest pytanie, co trzeba zrobić, żeby ludzi namówić do postawienia czegoś takiego, nie? Albo co w trzeba... kontekście tego, co mówiłeś, religii jako czegoś użytecznego dla Użytecznego, nie? Że po prostu
no to jest niesamowite, dlaczego takie rzeczy się dzieją, nie? Dlaczego, nie wiem, ludzie byli w stanie popełnić najprawdopodobniej samobójstwo w Kurhanie, tak? Jakiegoś faceta, który był wodzem, tak? Dlaczego wybudowano piramidy, bo piramid nie budowali niewolnicy, to już wiemy od bardzo dawna. Więc no, to są takie pytania bardzo poważne i często się zastanawiamy, przed czym na przykład oni chcieli się bronić, nie? Mamy te mury, takie cyklopie w Europie, zresztą mamy podobne trochę w Indiach i pytanie, no, o jakiej skali w ogóle kontaktów, zagrożeń my mówimy, że tego typu gigantyczne budowle powstawały i jak wielka musiała być ta nadwyżka potencjału społecznego, ekonomicznego, nie wiem, żywieniowego, wszystkiego, że takie rzeczy robiono, nie? Że ludzie nie musieli w tym czasie 10 godzin biegać za owcami albo pracować na roli, tylko mogli, przynajmniej część społeczności mogła poświęcić ten czas na to, a inna część społeczności, tutaj będziemy tam się zastanawiać nad szamanami i kapłanami, mogła się nie zajmować niczym innym, tylko wytwarzaniem na przykład mitów i opowieści. Wiesz, tu jest kolejna dygresja, w którą nie chcę teraz głęboko wchodzić, bo moglibyśmy pewnie, ale to się ludziom w głowie nie mieści, że ludzie wtedy pracowali znacznie mniej niż pracują ludzie dzisiaj. To jest niesamowite, że wiesz, się wydaje, że oni tam od świtu do nocy harowali, żeby przeżyć. Tymczasem, jak się sumuje ilość pracy, którą dzisiaj ludzie wykonują wtedy, tylko że tamci mieli więcej wolnego czasu nawet, nie? Tak. Ale to No już mieli czas na opowieści i to jest bardzo ważne, nie? To jakbyśmy będziemy sobie rozmawiać trochę o religii, o kulturze ustnej, no to sobie właśnie przyjrzymy się temu, że ludzie zaczęli sobie opowiadać historię, że ludzie zaczęli wspominać te wyjazdy, nie? Że jak ktoś już był i popodbijał jakieś tam wioski, to potem musiał się pochwalić w domu. I tak naprawdę w dużej mierze ta taka poezja heroiczna, epicka, epos, no, to jest wytwór tej nadwyżki stepowej, nie? I tego, że po prostu ludzie wędrowali i wchodzili w jakieś różne interakcje i później o tym opowiadali. No. I to jest zupełnie inny, ciekawy temat, nie związany wyłącznie ze starą Europą, ale tak. Ale właśnie jeszcze wracając za chwilę do starej Europy, jeszcze dwa tematy chciałem omówić. Jedno, co Ukraińcy uwielbiają, czyli kulturę trypolską. Kulturę, która była jeszcze przedindoeuropejska, ale która zostawiła po sobie takie zabytki, że to się rzeczywiście oczy się otwierają szeroko. Ogromne właśnie to miasto główne tej kultury, gdzie mieszkały tysiące ludzi w epoce kamienia stricte, gdzie oni byli w stanie zrobić coś, co w średniowieczu było trudne do osiągnięcia. Żeby 5000 ludzi przykładowo mieszkało w jednym miejscu, nie? I tak sobie to zorganizować. No gdyby tylko 5000. No właśnie, jakie tam są szacunki? Przede wszystkim mówimy o takiej kulturze parasolce, nie? Różne takie mniejsze kultury będą tutaj włączane. Mniej więcej to się działo wszystko 5. tysiąclecie przed naszą erą do początków III nawet. Nie? Czyli takie stanowiska, gdzie tutaj już gdzieś jest ta indoeuropeizacja w tle, ale tutaj to się nadal dzieje. No i mamy takie stanowisko, na przykład Talianka, jeśli dobrze pamiętam i wymawiam, to jest stanowisko, które zajmuje prawie 340 hektarów, w którym mieszkało prawdopodobnie 15 000 ludzi. Wow. No właśnie. To bije na głowę, to bije na głowę w zasadzie te wszystkie kultury Bliskiego Wschodu, te wszystkie uruki i tak dalej, nie? Także to jest na pewno no, fenomen. Ale, tak, fenomen, ale z drugiej strony też wiemy wszyscy doskonale, Ukraina, wspaniałe ziemie, urodzajne, więc tam byli w stanie tym swoim rolnictwem neolitycznym wyżywić. Tak, to znaczy tak, to jest ważne, że to też nie tylko rolnictwo, tam jednak było sporo hodowli. Wiemy też, że w dużej mierze to było wspierane, czy jakby uzupełniane jakimś takim myśliwsko-zbieraczym elementem. Myśliwskim na pewno, zbieraczym może trochę mniej, no tam zależy gdzie były jakie lasy, ale tak to wyglądało. No i mamy taką społeczność, mamy taki obszar, taką kulturę, cywilizację, która trwała kilkaset lat, pewnie w różnych odsłonach regionalnych. Cywilizację, dla której charakterystyczne były właśnie takie gigantyczne osady, takie długie domy wsparte palami, zazwyczaj gdzieś tak koncentrycznie lub na półkolu budowane w tych osiedlach.
Wiemy też, że mamy tam do czynienia z pewnie stosunkowo niewielką stratyfikacją społeczną, O, mimo wszystko. Więc to też jest bardzo ciekawe. To sobie zaraz przy podsumowaniu tej kultury trypolskiej powiemy, ale wydaje się, że raczej mniej było to podzielone czy schierarchizowane niż nam się wydaje. No znowu, przypisuje się tam różne rzeczy, tak? fantastyczne. Że można było na taką Egalitarne, skalę. pewnie demokratyczne społeczeństwo. Pewnie tak, no Nie? a przynajmniej w jakiejś takiej formie na pewno nietypowo wodzowskiej, bo myślę, że to by było widoczne gdzieś w tym materiale. Były jakieś potężne groby może, nie? Tak, tak, nie? Jest różnica w grobach, nie? Wiadomo, że w niektórych jest więcej, mniej, ale myślę, że to nie jest, chyba że ktoś, jakiś specjalista od trypolskiej w komentarzu napisze, że jest inaczej, to będziemy wdzięczni, ale według mojej wiedzy to raczej mamy tutaj do czynienia z takim dosyć mało zróżnicowanym, czy z mało schierarchizowanym obszarem. I też, co jest bardzo ciekawe, badacze zajmujący się tą kulturą zwracają uwagę, że tam była bardzo niewielka specjalizacja pracy. Że nie jest tak, że na przykład niektóre domostwa albo części osady były związane z obróbką czegoś. Że w zasadzie wszystkie domy, wszystkie części posiadały te same elementy. I że również w grobach znajduje się takie elementy mieszane, że nie mamy czegoś takiego, co zdarza się czasami w późniejszych jakichś kulturach archeologicznych, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że tutaj ktoś był wojownikiem, ktoś był kimś tam, nie? Więc zakłada się, że raczej mieliśmy taką, nie wiem, pracę rotacyjną, że wszyscy zajmowali trochę tak jak jakieś takie komuny na środku pustyni w Stanach, czy coś takiego, nie? Ciekawe. Więc to jest bardzo ciekawe. Na temat życia duchowego to wiadomo, niewiele możemy powiedzieć, ale mamy sporo figurek, które identyfikuje się oczywiście jako boginie żeńskie, no bo jeżeli mamy jakąkolwiek figurkę kobiety, no to my zawsze ją identyfikujemy jako figurki żeńskie. Mamy trochę jakichś właśnie takich elementów, które się interpretuje jako ołtarze, czyli w części domostw były jakieś takie nagromadzenia popiołów, pewnie inne niż tylko grzewcze. Mamy jakieś takie właśnie wykonywane ozdoby, takie stoliki, które się interpretuje jako jakieś ołtarze małe, czy miejsca składania ofiar. Także tak to mogło wyglądać. I przede wszystkim mamy tutaj kulturę o olbrzymiej skali, nie? Olbrzymiej skali i samo to już powinno zwracać naszą uwagę na jej rolę tutaj na obszarze Europy. No i ona w końcu, ta kultura w związku ze wspomnianymi przez Ciebie zmianami klimatycznymi i w związku z przybyciem Indoeuropejczyków zaniknęła. Tak. Mimo wszystko. I tutaj znowu dlaczego zaniknęła, nie? Czy to jest kwestia najazdów, czy to jest kwestia tego, że po prostu się nie dało utrzymać może takich struktur już, nie? Że może zmieniło się środowisko, zestepczyło się to wszystko, bo przecież mówimy też o takich obszarach, które ulegały jakiemuś tam zmianom klimatycznym. Możliwe, że nie udawało się już tego w ten sposób prowadzić. I wszystko to zaczęło się po prostu, mówiąc kolokwialnie, sypać. Wiemy, że mamy tutaj stosunkowo małe zróżnicowanie, tak jak powiedzieliśmy, pracy, tak, podziału pracy. Wiemy też, że nie były to stanowiska grodzone, że jakieś takie budowle obronne pojawiają się dopiero późno w tych fazach kulturowych, które już traktuje się jako późne i które zresztą pokrywają się z czasem już z obecnością stepowców na terenie Europy. W grobach również i w ogóle w materiale, który mamy, jest bardzo niewiele broni. I to jest bardzo ciekawe. I w ogóle grobów mamy bardzo niewiele. To jest też cecha charakterystyczna tej kultury, że nie do końca wiadomo, co robiono ze zmarłymi. Są teorie, że oni byli jakby zakopywani gdzieś w domostwach. Nie mamy takich typowych cmentarzysk. Jest też teoria, że te cmentarzyska były gdzieś bardzo daleko, że one jednak były poza tymi wielkimi miastami, no a tam już się nie kopie, nie jesteśmy w stanie przekopać wszystkiego. No miałoby to sens przy takiej ilości ludności, no to Trudno byłoby. jakaś taka wiedza, czy Epidemiologiczna. dokładnie, którą na pewno mieli, mówiła im, że jednak tego nie trzymać lepiej blisko domu. Tak mi się wydaje, ale z drugiej strony, mówiąc o epidemiach, przecież mogło to być tak, że oni upadli z powodu właśnie epidemii. Że wyobraźmy sobie, że kupiec ze stepu przyjechał, przyniósł chorobę, tak jak to było w Ameryce prekolumbijskiej. Nie? Oczywiście. Przyjechali Europejczycy i chorobami zabili mnóstwo ludzi więcej niż muszkietami. I tutaj tak samo mogło być. Przecież
A przy tak zwartej zabudowie i tak zżytych społecznościach, no to mogło się wszystko tutaj rozwinąć w ciągu dosłownie miesięcy, tak? Jeśli już. Ale myślę, że możemy podkreślić rolę tej kultury, ponieważ my tutaj mamy zupełnie inne założenia urbanistyczne. Nie tak jak w tych wielkich miastach, gdzie mamy świątynię, pałac, tak? I jakąś taką zabudowę pośrednią, czy pośrednią przez to też. Natomiast tutaj mamy zabudowę dosyć jednolitą, zupełnie inną koncepcję urbanistyczną. Wiem, że może nie do końca i 100% egalitarnie to funkcjonowało, ale na pewno nie mieliśmy takiego rozwarstwienia społecznego jak na dawnym Bliskim Wschodzie czy w późniejszych kulturach. No, w związku z tym to stawia pod znakiem zapytania nasze myślenie o rozwoju urbanistyki w ogóle, koncepcji miasta, tak, funkcjonowania społecznego w czasach prehistorycznych, nie? Że dało się 15 000 ludzi na tak olbrzymim obszarze kontrolować. No, oni jakoś sami się kontrolowali. Były jakieś na pewno mechanizmy takiej samoregulacji, autoregulacji społecznej. Tak, prawo tradycyjne. Tak, to wszystko funkcjonowało, ale dało się, nie? Że to nie musiały być wielkie miasta typu państwa miasta z Bliskiego Wschodu, żeby tak duże wspólnoty funkcjonowały przez długi czas bardzo efektywnie. I teraz to jest jedno miasto, które odnaleziono i które wiemy, że było. A ile takich być może nie odnaleziono? Nie odnaleziono. No, nikt całego stepu nie przekopał, nie? Czy tam wschodniej, nie wiem, to gdzie to jest? Zachodnia Ukraina? Nie? Tak, tutaj te obszary. No, ale to jeszcze też wchodziło na obszary już prawie bałkańskie. Także tutaj nie wiemy tak naprawdę, czy tak to wygląda, ale wiemy, że to nie było jedyne stanowisko, że tych stanowisk dużych było więcej i my je mamy. Nie? One są gdzieś tam ponamierzane. Fascynująca historia rzeczywiście i nawiązująca do starej Europy, taki most pomiędzy starą a nową, która przyszła później, ta nasza indoeuropejska. No i kolejnym takim ostatnim już ewenementem kulturowym, tym miksem genetyki, kultury materialnej i języka mogą być właśnie Celtowie na terenie Europy. Lud skądinąd niesamowicie ciekawy, bo właśnie językowo indoeuropejski, ale też z takim bagażem starym w sobie, prawda? Tak, jak najbardziej. Celtowie to jest taki fenomen trochę cywilizacyjny, no bo możemy mówić w zasadzie o takiej cywilizacji celtyckiej, która gdzieś tam w pewnym momencie objęła olbrzymią część Europy. My ich oczywiście dzisiaj kojarzymy przede wszystkim z Wyspami Brytyjskimi, ewentualnie z jakąś tam północną częścią Francji, ale wiemy, że te ludy celtyckie, języki celtyckie obejmowały olbrzymi obszar. Nie do końca jasna jest ich etnogeneza i związki z indoeuropejskością, to znaczy języki celtyckie na pewno są indoeuropejskie, ale tak naprawdę jak one powstały, gdzie powstały, to już nie jest takie oczywiste. Mamy hipotezę właśnie rozprzestrzeniania się od wschodu, ale mamy też hipotezę właśnie takiego rozprzestrzeniania się Celtów od zachodu, że oni jednak przede wszystkim byli takim ludem nadatlantyckim, gdzieś tam paleobrytyjskim, nie? I oni stamtąd dopiero migrowali, jednocześnie przejmując ten język indoeuropejski w wyniku takiej trochę kreolizacji, że te różne cechy charakterystyczne dla języków tych paleoiberyjskich, przedindoeuropejskich z tamtego obszaru, były wykorzystywane i włączane do tego języka indoeuropejskiego. I ta hipoteza jest troszeczkę tutaj promowana przez badania genetyczne, które oczywiście są niezwykle skomplikowane, bo to zależy, którą populację celtycką, w którym miejscu, w którym momencie się zbada, ale my już dzisiaj wiemy, że w ogóle nie jest przecież tak, i to mówimy od kilkudziesięciu minut na ten temat, że to nie jest tak, że te ludy indoeuropejskie są stepowe genetycznie w 100%. I myślę, że Celtowie to jest przykład właśnie bardzo jakiegoś skomplikowanego procesu, który nam umyka, celtologom może mniej, ale nam na pewno, związanego z tym, jak w ogóle ten język się ma do genów, nie? Dlaczego on się upowszechniał, dlaczego był stosowany i jak to wszystko wyglądało, bo wiele kultur europejskich się identyfikuje jako celtyckie, nie? To też nie był monolit taki kulturowy, chociaż na pewno wiele tych cech miały tutaj te kultury wspólnych. Tym, co pozostało po Celtach, i to jest bardzo ciekawe, to jest kwestia nazw cieków wodnych.
W ogóle ta europejska hydronimia to jest zagadnienie bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj też takie dwie teorie. Jedna jest ta staroeuropejska, mówiąca o tym, że mamy sporo nazw w Europie, które wywodzą się właśnie z tych języków staroeuropejskich. I że jednym z takich elementów, w których te nazwy zachowały się najpełniej, czy najchętniej pozostawały, to są właśnie nazwy cieków wodnych, przede wszystkim rzek, no tam częściowo też jakichś jezior. To zresztą widzimy też z obszaru Polski, jak bardzo nazwy bałtyckie czy bałtyjskie pozostawały w nazwach jezior naszych, nie? Te nazwy geograficzne obszaru Mazur i tak dalej, nie? Więc to jest taki proces dosyć ciekawy. Ale nawet nazwy rzek. Polskich. Prawie, że nie ma słowiańskich nazw. No nie ma. Wszystko starsze. One są starsze, nie? I zależy, na który obszar spojrzymy i którego badacza zapytamy, to albo część z nich jest staroeuropejska, a część z nich na pewno niemal to są nazwy celtyckie. Te wszystkie nasze wspaniałe środkowo- i wschodnioeuropejskie rzeki typu Don, Dniepr, Dunaj, Dniestr, to wszystko są nazwy celtyckie. To wszystko są nazwy celtyckie. I to zostało, nie? To zostało, no, bardzo, bardzo długo trwa w językach. No właśnie, bo Celtowie to była taka niesamowita kultura, która od terenów nawet na właśnie dzisiejszej Ukrainy sięgała, aż po Irlandii, cały ten, była po prostu w pewnym momencie Europa była celtycka. Tak, dokładnie. Germanie wtedy, żeby tak też naświetlić, mówimy na przykład 800 lat przed naszą erą, to Germanie to tam, powiedzmy w cudzysłowie, ugonili mamuty w Skandynawii oczywiście. Renifery gonili. I to jeszcze w ogóle nie było o nich słychać w ogóle w Europie. O Słowianach też jeszcze w ogóle nie było słychać. Tylko właśnie Celtowie rządzili na całym tym wielkim obszarze. Hiszpania, właśnie Szkocja na północy i tam aż po Ukrainę. Nie? Tak, i tu zawsze pojawiają się pytania, które gdzieś mnie interesują właśnie bardziej. No, czy tu była jakaś wspólnota kulturowa? Na ile oni wiedzieli o tym? Na ile oni mieli wspólną jakąś tożsamość? Na ile te języki już były wydzielone celtyckie? No akurat ja się Celtami zupełnie nie zajmuję, więc tutaj trudno mi, że tak powiem, wyrokować. No ale bardzo podobne procesy miały miejsce w wielu częściach świata starożytnego, tak? Indoeuropejskiego. Tak też się działo w Indiach. Problem właśnie nagłej, szybkiej ekspansji języków indoeuropejskich w Indiach, no nie szedł w parze z jakąś tam migracją bardzo dużą, społeczną, genetyczną, nie? To były różne modele pojawiania się tego języka i właśnie w bardzo różny sposób dzisiejsi Indoeuropejczycy tymi Indoeuropejczykami się stali. Dobrze, super, super ciekawe tematy moim zdaniem poruszyliśmy. Wystarczy na dziś. Kończymy drugi odcinek. Zapraszamy na trzeci. W trzecim odcinku będziemy mówić o kulturze takiej społecznej Indoeuropejczyków. O rodzinie, o niewolnictwie, Tak. o zabawach młodzieży. I o tym, jak wiele z tych prastarych tradycji kulturowych, tych konstruktów społecznych przetrwało do średniowiecza i nawet dalej w naszej historii. Zapraszamy. Zapraszamy.